Cześć, tu Wojtek, zapraszam Was na kolejny odcinek serii Rust na raz. Dzisiaj opowiem Wam o najbrzydszym obejściu bloku Unsafe, na jaki udało mi się trafić w rustowym kodzie. Będzie ono dotyczyło metody transmute. Jeśli nie wiecie, co ona robi, to gdzieś w dalszej części filmiku oczywiście będę o tym opowiadał, ale najpierw chciałbym trochę opowiedzieć o Linuxie, bo ten trik zadziała tylko pod Linuxem. Tak więc zaczynamy. W Linuxie są właściwie tylko dwie rzeczy: pliki i procesy. Rzecz jasna, jest to spore uproszczenie, ale na potrzeby tego filmiku w zupełności wystarczy. Pliki są jednym ze sposobów, w jaki możemy sobie porozmawiać z naszym systemem operacyjnym. Na przykład, załóżmy, że chcemy przyciemnić ekran w laptopie. Drugie założenie, które musimy zrobić, to to, że to przyciemnianie pod Linuxem będzie działać. Możemy, jak zwierzę, użyć skrótu klawiaturowego, odpowiednia kombinacja klawiszy, a możemy, jak prawdziwy dżentelmen, otworzyć plik tekstowy, wyedytować go i zapisać. Zobaczcie sami. Dobra, tutaj mamy mojego laptopa. Na razie ekran jest maksymalnie rozjaśniony, więc skrótem klawiaturowym spróbujmy go sobie przyciemnić odrobinę. Dobra. Tak, widzimy. Zostawmy go sobie w takim stanie. Teraz potrzebujemy jakąś przeglądarkę plików. Ważne, żeby działała z uprawnieniami administratora, bo te wszystkie pliki najczęściej wymagają uprawnień administratora. Ja wziąłem sobie Crusadera, czyli coś a la Total Commander. No i wejdźmy w odpowiednią ścieżkę. Czyli jesteśmy w głównym katalogu, w roocie i wchodzimy sobie do sys. Nie tutaj. Wchodzimy do sys. Wchodzimy do class, oczywiście, jak się domyślacie, backlight, NVIDIA 0 i wyedytujmy plik. Ja do tego użyję jakiegoś tam Vima. O, nawet zadziałał ten Vim. Powiększmy go sobie troszeczkę, tak żeby wszyscy widzieli. Jego aktualna wartość to jest 5%, no jest troszeczkę ciemny. Jak ustawimy 100% i dwukropek W, wykrzyknik i teraz się powinien zrobić bardzo jasny. Udało się. Linuxowy system plików składa się z wielu katalogów odpowiedzialnych za różne rzeczy. Jest sobie taki katalog /dev, gdzie znajdują się na przykład informacje o podłączonym do naszego komputera sprzęcie. Czyli mając sobie kamerę internetową, podłączając ją do wtyku USB, widzimy, że pojawiło się nowe urządzenie o ścieżce dev video 0, dev video jakiś numerek. Innym ciekawym katalogiem jest katalog proc. To właśnie w nim znajdują się informacje o wszystkich uruchomionych procesach. Czyli uruchamiając jakąś aplikację, jakąś okienkową, nie wiem, przeglądarkę internetową, no to możemy się dobrać do tego, jak dużo pamięci ona zajmuje, z jakimi komendami ją wywołaliśmy, z jakich zmiennych środowiskowych korzysta i tak dalej, i tak dalej. Jest też taki właśnie specjalny plik proc, jakiś numerek procesu, /mem, w którym na przykład znajduje się zrzut pamięci danego programu. I właśnie ten plik przyda nam się później. No dobra, to trochę o Linuxie już wiemy, czas sobie trochę pokodować. Język Rust jest językiem silnie typowanym. To znaczy, każde wyrażenie ma jakiś typ i odpowiednich typów możemy używać tylko w odpowiednim kontekście. No dobra, ale co to są tak naprawdę te typy? Wyobraźmy sobie pamięć naszego komputera. Możemy ją sobie wyobrażać jako taką jedną długą taśmę, na której zapisane są zera i jedynki. 8 takich bitów tworzy 1 bajt. W zależności od architektury odpowiednia ilość bajtów tworzy nam słowa. I teraz typ jest to jakby sposób reprezentacji takiego ciągu danych. To znaczy się, typ mówi nam o tym, w jaki sposób zinterpretujemy takie bity. Zobaczmy sobie może w praktyce, jak to może wyglądać. Stwórzmy sobie prostą strukturę foo
Zacznijmy od tego, że będziemy mieli strukturę foo U8. No i wypiszmy ją sobie po prostu na ekran, oczywiście dodając tutaj derive debug, dwukropek, domknięcie nawiasu i nowy typ i wypiszmy sobie szesnastkowo 0xAA, czyli to w zapisie binarnym powinno być 10, 10, 10, 10, nie? Czyli jakaś taka reprezentacja zer i jedynek. No i zobaczmy, jak kompilator ją zamieni na U8. Czyli ten ciąg zer i jedynek dla U8 będzie to 170. Ale jeśli już zamiast U8 podamy sobie zmienną i8, czyli integer, zmienną posiadającą znak, czyli na tym pierwszym bicie będzie zakodowana informacja o tym, że jest to liczba ujemna, no to ta liczba będzie reprezentowana zupełnie inaczej. Jeszcze musimy tylko powiedzieć naszemu kompilatorowi, że wiemy, co robimy. Overflowing literals, czyli 0xA, ten sam ciąg bitów, jeśli zmienimy typ, do którego je przypisujemy, da nam minus 86, tak? Czyli typ nam mówi o tym, w jaki sposób kompilator ma rozumieć te dane. Jest jedna ważna rzecz, o której trzeba wspomnieć. Procesory są bardzo kiepskie, jeśli mamy się dobrać do środkowych części pamięci. Dobra, załóżmy sobie, że nasza zmienna byłaby przechowywana w jakiś taki sposób, tak? Czyli żeby, nie wiem, zaczynała się tutaj w środku jakiegoś bajtu i kończyła po środku innego. Dla procesora taka operacja byłaby bardzo, bardzo trudna, szalenie trudna. Dlatego dane zazwyczaj rozpoczynają się właśnie na początku całego bajtu lub nawet całego słowa. Dlaczego to jest ważne? No, żeby kod był szybki, no to musimy robić dobrze procesorowi, po prostu. Dlatego, jeśli mamy jedną strukturę, która przechowuje wiele typów danych, to kompilator musi je sobie w jakiś sposób rozmieścić. Dobra, weźmy sobie przykładową strukturę. Struktura będzie miała jedno pole typu bool, tak? Jedno pole typu U32, U8 i tak dalej, i tak dalej. Dodajmy sobie tylko entery, żeby sobie to tutaj bardziej zwizualizować. Ok, jak taką strukturę kompilator może sobie przechowywać w pamięci? No dobra, na typ bool to jest jeden bit, prawda albo fałsz. Potrzebujemy tylko jeden bicik miejsca. Na typ U32, no już tutaj potrzebujemy 32, tak? Czyli może sobie to wyglądać w ten sposób. U8 jest malutki, o to jest U16 akurat. U8 jest mniejszy, tak? I jeszcze U64 tutaj taki największy. No i kompilator musi sobie jakoś to tutaj, to musi być jeden ciąg danych, nie? Czyli te wszystkie dane muszą być koło siebie. No i teraz, żeby kompilator mógł to sobie jakoś sensownie zrobić, no to musi dodać takie, wypełnić zerami i dodać padding, jednym słowem, tak? Czyli jakby dopełnić w taki sposób, żeby dane się zawsze zaczynały gdzieś tam w sensownym miejscu. No i dobra, i tutaj przechodzimy do następnej rzeczy, czyli jak Rust sobie w pamięci układa dane w sposób domyślny. Skopiowałem sobie tą strukturę, wklejmy ją sobie tutaj. Teraz będziemy sobie też chcieli wypisać oczywiście tą strukturkę, tylko najpierw zanim ją wypiszemy, przypiszmy ją do jakiejś zmiennej. Może let f równa się foo. No i musimy obejrzeć pamięć naszego programu. Zrobimy sobie to korzystając z domyślnego debugera. Jeśli macie Siliona, to ten debugger po prostu działa. Ja mam tylko Siliona, więc na nim będę pokazywał. Alternatywnie można to uruchomić GDB-em, ale tego już nie będę pokazywał, bo to trochę tam szkoda czasu. Dobra, wypiszmy sobie adres w pamięci, gdzie to F się znajduje.
I teraz tak, dodamy sobie może tutaj breakpointa, włączymy debugowanie. Tutaj nie widzicie, ale to przesunę w dół trochę. O, ta ikonka tutaj to jest debugowania. Dobra, wracamy w górę, żeby było ładnie. Dobra, i włączamy debugera. Nie działa, tak, no bo nie chcemy wypisywać tego w ogóle. Tej linii nie potrzebujemy. Jeszcze raz debugger. Dobra, włączył się debugger. I teraz tak, tutaj jest console. Tutaj sobie znajdziemy wypisany adres, który będziemy podglądać. Może powiększę. Skopiujemy go sobie. Wracamy do debuggera. I tutaj jest taki przycisk Memory View. No i wklejmy sobie adres pamięci, który chcemy obejrzeć. Jest trochę mały, ale możecie uwierzyć na słowo, że to jest to samo. Dobra. I zaczyna się tutaj, tak? To jest pierwsze miejsce, gdzie ta nasza strukturka jest. I już jakby pierwszy wniosek. Nie zaczyna się od tego pola tiny, tylko zaczyna się od typu największego, od U64. Czyli widzimy, tak, najpierw jest U64, nawet trafiliśmy w ilość tutaj znaków. Potem jest typ drugi najmniejszy, czyli 0xAAA, typ U32. Potem dalej jest typ U16. No i te dwa ostatnie już jakby nie są posortowane, tylko najpierw jest na jednym bajcie tiny i na jednym bajcie jest ten small. Czyli Rust domyślnie jakby w naszym, może nie domyślnie, w naszym wypadku Rust sobie posortował od największej do najmniejszej, pozostawiając te dwie ostatnie jednobajtowe bez zmian. Natomiast ważne jest, jakie gwarancje daje Rust, jeśli chodzi o ułożenie bitów w pamięci. Żadnych. Tak, Rust nie dba w ogóle o kompatybilność ABI, czyli Abstract Binary Interface. Jak generalnie tutaj jest podejście zupełnie inne niż tam w językach C i C++. Mianowicie kod jest po prostu rekompilowany, więc nie zależy nam na zgodności binarek. Po prostu. Jeśli chcemy, żeby nasza struktura była ułożona w jakiś sensowny sposób, musimy powiedzieć kompilatorowi: zrób to tak jak w języku C. No to żeby tak zrobić jak w języku C, użyjemy słowa repr, to jest skrót od represent, no i represent as C, czyli chcemy, żeby nasza struktura była reprezentowana w taki sam sposób jak struktura w typu C. Jakby tej konstrukcji bardzo często używa się, jeśli mamy interakcję z jakimiś bibliotekami C, czyli jeśli wrapujemy jakiś kod napisany w języku C, no to jakby to jest niezbędne, no bo inaczej byśmy nie byli w stanie sobie pogadać z tym kodem. Dobra, nam się to oczywiście przyda do naszego brzydkiego haku. Zobaczmy, jak ułożona jest struktura, znaczy ta sama struktura, ale zadeklarowana jako represent as C. Dobra, no i tutaj pierwsza rzecz, która nam się rzuca w oczy, czyli dane są ułożone w pamięci w taki sam sposób, w jaki je zadeklarowaliśmy. Tak, to nam gwarantuje język C. I teraz zobaczmy, widzimy, że ten pierwsze pole tiny, mimo że tam jednym bitem jest, no to przechowujemy je na pierwszym całym bajcie. No i jest tam dopełniane do 1, 2, 3, 4, do 4 bajtów. Dalej mamy sobie tę długość U32, no to tutaj się mieści, więc tutaj nie ma żadnego paddingu. No i następnie ten typ mały U16 jest na pierwszym bajcie przechowywany i tutaj dalej możemy widzieć, że to całość to też jest ten padding, czyli dodane no nie zera, tylko losowe wartości z pamięci, więc tutaj możemy sobie założyć, że to są śmiecie, tak? One nie będą wykorzystywane przez nasz program najprawdopodobniej, no bo nie. Potem mamy już tam naszą najdłuższą U64, potem ta ostatnia już 0xDD i dalej to już jest dalsza część programu, która nas nie interesuje. Czyli widzimy to represent as C sprawia nam, że dane są ułożone w taki sam sposób, jakby była zadeklarowana struktura w języku C. No ale po co nam to jest? Zobaczmy teraz, w jaki sposób wyglądają enumy w pamięci. Więc najpierw sobie zmaszmy to, co tutaj jest. Zróbmy sobie enuma o oryginalnej nazwie foo, który będzie miał
nie wiem, typ A, który będzie, niech będą to 2 U8, po co nam większe numy. Dobra, i znowu po prostu wypiszemy w pamięci, w jaki sposób jest reprezentowany. Tak, i teraz let f równa się fu i niech to będzie, zacznijmy od wariantu b, bo on jest trochę ciekawszy. Fu b i 0xaa. I ta sama operacja co poprzednio. No i widzimy, jest przechowany na 2 bajtach 0,1 i AA, czyli ten pierwszy bajt mówi nam o tym, który to jest wariant enuma, a jakby dalej już w zależności oczywiście jaki tu będziemy przechowywać, będzie zawartość tego enuma. I co się stanie, jeśli do tego enuma dodamy represent as c? Represent as c, no sprawi nam, że troszkę inaczej będzie ten enum wyglądał, ale jak, to już Wam pokazuję. Znowu na pierwszym miejscu będzie jaki to jest wariant, a dopiero tutaj już zaczyna się zawartość tego enuma, czyli zamiast na 1 bajcie ta informacja jest na 4 bajtach zapisana, tak? Czyli 1 plus padding. Funkcja transmute służy do tego, żeby skonwertować jakiś typ A do innego typu B, zupełnie nie patrząc na jakąś kompatybilność pomiędzy typami, tylko po prostu jakby wziąć sobie gołe bity typu pierwszego i zamienić je na typ drugi. Jak się pewnie domyślacie, rozmiar tych dwóch typów musi być taki sam, inaczej nasz kod spanikuje i wykrzaczy się. Nie wykrzaczy się, po prostu się nie skompiluje. Zobaczmy na przykładzie klasycznie strukturę foo, która będzie miała sobie 2 pola, 2 pola U8 i strukturę bar, która będzie miała jedno pole U16 i oczywiście spróbujemy sobie skonwertować na przykład strukturę foo na strukturę bar, czyli stwórzmy sobie strukturę foo, na przykład foo 1 będzie miało wartość 0xab, foo2 będzie miało wartość 0xcd i stwórzmy sobie let bar równa się, no i jak się pewnie domyślacie, no to jest po prostu oranie sobie po pamięci, tak na dobrą sprawę, więc ta funkcja transmute musi być oczywiście opatrzona blokiem unsafe, no bo jeżdżenie po pamięci nie jest bezpieczne i nie powinno być bezpieczne. Dobra, czyli w bloku unsafe dajemy sobie std mem transmute. Musimy podać z jakiego typu na jaki, czyli my chcemy z typu foo do typu bar, no i co chcemy zrzutować naszą zmienną f. Tutaj chyba brakuje dwukropków. Tak jest, no i wypiszmy sobie tą zmienną bar. Jak się pewnie domyślacie, jeszcze trzeba dodać debugi, czyli derive debug w jednym i w drugim miejscu. Tak, dwie struktury i wypisanie na ekran zmiennej bar. Uruchommy. Udało się skompilować. Nic się nie wypisało, rzecz jasna. Z tego bloku nic nie zwróciliśmy, bo był średnik na końcu, więc uruchommy jeszcze raz. Tak, i widzimy, że bar ma 5,2, może wypiszmy szesnastkowo, żeby było widać dokładnie, jak się te bajty zmieniły. 0x i muszę bar po prostu tak. Dobra, i widzimy na ekranie pojawiło się CDAB. Tutaj jakby chcieliśmy zrzutować ABCD i pewnie domyślacie się, jeśli się nie domyślacie, to zależy to od endianesu danej maszyny. No i tutaj endianes mojej maszyny to jest little endian, czyli bity są jakby przestawione, tak? Czyli najpierw są bity mniej ważne,
potem bardziej ważne albo na odwrót. Możecie to sprawdzić wpisując sobie lscpu grep endian. No i tutaj jak widzicie moja maszyna jest po prostu little endian. Czyli transmute to jest po prostu zamiana jednego typu na drugi, jakby wzięcie tej pamięci z jednego typu i zrzutowanie na drugi typ, zupełnie nie patrząc na jakieś kompatybilności i czy w ogóle te dane mają jakikolwiek sens. Dlatego no, musi to być niebezpieczne. No nie musi, znaczy musi, ale można to obejść. Te dwie struktury sobie zostawimy, żeby przetestować. Dodajmy na samą górę klauzulę forbid unsafe code. Teraz, jeśli będziemy chcieli użyć w naszym kodzie słowa kluczowego unsafe, no to niestety kompilator nam powie, że się nie da. No dobra, to za chwilę się go rzecz jasna pozbędziemy. No i spróbujmy sobie napisać tą metodę saveTransmute. Ona będzie potrzebowała tutaj dwóch typów, źródło i cel, czyli to z czego konwertujemy i to do czego konwertujemy. No i przyjmujemy oczywiście to, z czego konwertujemy jako argument, a zwracamy typ ten, który jest tym docelowym. Dobra, pierwsza rzecz to będzie zadeklarowanie naszego enuma. No bo ten enum będzie nam służył do podmiany typu, czyli enum, nazwijmy go sobie oryginalnie który będzie też generycznym enumem, będzie posiadał dwa typy, T i U, rzecz jasna, bo nasz transmit musi działać dla dowolnych typów. No i będzie miał dwa warianty, ten z literką T i ten z literką U. Moglibyśmy go nazwać, nie wiem, pierwszy, drugi, nie ma znaczenia, mniej się będziemy mylić, jeśli będziemy używać tych samych nazw. Teraz stwórzmy sobie tego właśnie enuma, korzystając z naszej przekazanej zmiennej T. Użyjemy shadowingu, czyli jakby przykryjemy to, co jest tu w argumencie, no i to będzie po prostu nasz enum wariant T. No i teraz ta brzydka rzecz, czyli otwórzmy sobie plik, w którym jest pamięć naszego programu. Czyli let file równa się, nie możemy użyć stdfs file open, bo to służy tylko do tego, żeby otwierać w trybie read only. Żeby otworzyć plik i go modyfikować, używamy open options, funkcja new, no i chcemy mieć oczywiście możliwość zapisu do pliku, no i otwieramy plik. Tak jak wspominałem, to będzie proc, jest taki magiczna rzecz, nie musimy podawać numerka, możemy użyć słowa kluczowego self, czyli to będzie dotyczyć pamięci naszego programu, więc nie musimy się bawić w znajdowanie numerków. No i ukośnik mem, no to jest jakby zrzut pamięci naszego programu. No i oczywiście unwrap, bo to zwraca jakiegoś resulta. I ten typ oczywiście też musi być mutowalny. No dobra, teraz musimy sobie znaleźć, gdzie ten enum nasz siedzi, czyli pobierzmy jego adres, czyli let adres równa się, to będzie adres T jako const pointer jakiegoś tam typu. Dobra, i teraz musimy przesunąć plik do tego miejsca w pamięci. Do tego służy metoda seek, przesuń, i std i seek from start, czyli przesuń od startu do momentu tego wskazanego, czyli teraz przesuniemy o adres, nie? Dobra, i przesuniemy i tutaj przyjmuję chyba U64. Tak, czyli przesuwamy plik w miejsce, gdzie ten nasz enum się znajduje i oczywiście unwrap na końcu. Na czerwono się świeci, bo brakuje mu include'a. To tutaj znowu dobrodziejstwa C-Liona i sobie zaimportujemy. Czyli już jesteśmy w tym miejscu. No i teraz musimy jakby podmienić naszą pamięć. Jeśli pamiętacie z początku, wariant enuma, ten pierwszy będzie oznaczony jako 0, ten drugi jest jako 1.
więc musimy zapisać 1 w to miejsce zamiast 0, czyli w write. Nie możemy napisać 1, bo to przyjmuje slice'a, więc jeszcze opakowujemy to slice'em. Dajemy unwrap. Znowu na czerwono, znowu brakuje include'a. Dobra. I teraz sobie skoczymy na górę i zobaczymy, jak się dodały include'y. Tutaj widzicie, ten IDE naprawdę dobrą robotę robi. Dobra, wróćmy. I co? No jeszcze musimy jakby sprawdzić, czy ten enum się podmienił, tak? Czyli jeśli nasze T jest typu EU, tak? Jakieś tam U. I widzicie, jakby to T powinno mieć wartość ET, powinno być wariantem T, natomiast zamieniliśmy sobie, tak wiecie, hardkorowo na inny wariant, więc to nasze T powinno być E od U, no i to U już możemy sobie tak po prostu zwrócić. Tutaj nasz kod nie powinien dotrzeć, więc sobie spanikujmy, jeśli by dotarł. This shouldn't happen. Mam nadzieję, że jest to poprawnie gramatyczne, chociaż odrobinę. No i właściwie tyle. Jeszcze będziemy mieli warninga, więc jeszcze tutaj możemy sobie dodać, pozwolić, żeby ten kod był martwy, to znaczy się pozwolić, żeby kompilator nam nie krzyczał, że nie używamy tego typu U. No bo używamy, no ale o tym nie wie. I jeszcze zamieniamy tego unsafe'a tutaj na naszego save transmute. Dobra, średnik na końcu i to chyba tyle. Dobra, zobaczmy, czy to działa. Nie działa. Nieużywany parametr oczywiście tutaj literóweczka. Jeszcze raz odpalmy. I pięknie zadziałało. Wypisało się na ekran CBAB, czyli dokładnie to samo, co w przypadku zwykłego transmuta, z tym, że nasz kod, zobaczcie u góry, nie pozwala na unsafe. Czyli zrobiliśmy perfekcyjnie bezpiecznego transmuta przy użyciu brzydkiej operacji, czyli otworzyliśmy własną pamięć i zmieniliśmy jakby tak hardkorowo wariant naszego typu wyliczeniowego, czyli zmieniliśmy jego typ, tak, podmieniając jedną cyferkę. Otwieranie pliku jest bezpieczne, pozostałe operacje tutaj wszystkie są, jakby otwieranie pliku, zapisywanie do pliku, wszystko jest bezpieczne, nie ma nigdzie unsafe'a, więc tak to wygląda. To może takie króciutkie podsumowanie. Oczywiście taki safe transmute raczej nigdy nie powinien się przydać w kodzie produkcyjnym. Natomiast ja myślę, że to można traktować jako ciekawostkę, tak? Trochę lepiej poznaliśmy, jak działa nasz kod rastowy, trochę lepiej poznaliśmy, jakby wygląda jego reprezentacja w pamięci, co w przyszłości może nam na przykład pozwolić lepiej znajdować jakieś potencjalne problemy. Oczywiście czegoś takiego nie polecam, ale wiadomo, fajnie jest po prostu wziąć sobie kod i trochę się z nim pobawić. Więc to by było na tyle. Dzięki.